bo jeżeli mamy taką perspektywę pracy na zasadzie dobra, no to jest moja praca, a tutaj mam jakiś zespół, obojętnie kto tam będzie, ważne, żeby taski klepał. To nie jest dobre. To jeszcze dodam, że też oczywiście nie chodzi o to, żeby koloryzować, bo może się okazać, że właśnie na tym etapie ta osoba stwierdzi, że nie chce pracować. To też jest okej. Bo sytuacja, kiedy wstajesz rano z łóżka i myślisz sobie, kurczę, znowu muszę iść do tej paskudnej roboty, to już jest sygnał na to, że to już jest źle. Podobno wielu ludzi tego nie robi. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, że wielu ludzi nie daje zwrotnego feedbacku kandydatom, których odrzucają. To się jeszcze zdarza w naszej branży. Dobra, dawaj ten wstęp wtedy jeszcze raz. No dobra, okej. Dobra. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rejkowski. Słuchajcie, przy ostatnim odcinku trochę się rozgadaliśmy. Trochę bardzo. I w drugiej części zaczęliśmy rozmawiać o temacie hire slow, fire fast, czyli o tym, żeby się dobrze przykładać do rekrutacji, no powoli, a żeby zwalniać szybko, to może być trochę kontrowersyjne. I stwierdziliśmy, że zrobimy z tego po prostu oddzielny odcinek, żebyście mogli sobie zapoznać się z tym jako oddzielnym tematem, żeby nie mieszać to z tym poprzednim. Tak, wszystkie notatki i wszystkie rzeczy, o których mówimy, oczywiście podlinkujemy na stronie tego odcinka, czyli nerd.management/numer odcinka i też tam podlinkujemy odcinki starsze, gdzie mówiliśmy już o rekrutacjach. Po to, że jeżeli temat rekrutacji, czy zatrudniania ludzi, czy zwalniania ludzi Was interesuje, żebyście mieli to wszystko w jednym miejscu. Także wejdźcie koniecznie na tą stronę, tam też zapiszcie się na newsletter, jeżeli Was jeszcze nie ma, żebyście dostawali informacje na bieżąco o wszystkich nowych odcinkach, które się pojawiają, ale również wszystkich inicjatywach, które szykujemy specjalnie dla Was. No a teraz co? Zapraszamy do odcinka. Zapraszamy. No bo jest takie bardzo fajne powiedzenie, że zatrudniaj powoli, ale zwalnij szybko. Dlaczego? Skąd to się w ogóle wzięło? No ponieważ jeżeli zatrudnisz złego człowieka do siebie, no to ten proces będziesz musiał powtarzać. Dochodzi do tego kwestia zwolnienia jeszcze pracownika, potrzebny jest jakiś czas na ten plan naprawczy, o której mówiliśmy, jeżeli ktoś się nie nadawał od samego początku, no to tak naprawdę będzie to kosztować mniej więcej potrójnie. Więc do tego dojdzie Twój czas jako lidera, zdrowie i nerwy zespołu i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba bardzo mocno mieć na uwadze, żeby ten zespół ułożyć od samego początku dobrze, żeby też właśnie patrzeć na tych ludzi i już mieć też z tyłu głowy, czy jak wezmę tego człowieka do siebie, to po pierwsze, czy on będzie pasował do mojego biznesu, czy jeżeli mój zespół to jest moja firma, to czy ja tego człowieka bym zatrudnił, bo jeżeli mamy taką perspektywę pracy na zasadzie dobra, no to jest moja praca, a tutaj mam jakiś zespół, obojętnie kto tam będzie, ważne, żeby taski klepał, to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo wtedy no nie masz tak naprawdę takiej możliwości rozwijania tego zespołu, żeby to miało ręce i nogi. To tak, no, ktoś przyjdzie, jest grupa ludzi, strzepie taski, no ale to chyba nie o to chodzi. Jeżeli oglądasz ten program, to zdecydowanie nie o to Ci w życiu chodzi, żeby tak pracować. I na pewno sobie przypomnisz wywiad, który mieliśmy z Agnieszką Jurkowską, gdzie właśnie mówiliśmy o tym przedsiębiorczym podejściu do swojej pracy i job crafting, czyli takim właśnie nie traktowaniu swojej pracy jako po prostu etat, tylko właśnie traktowaniu swojego zespołu jako własnej firmy, własnego biznesu. A jeżeli nie przypominasz sobie tego odcinka, to tutaj dostaniesz linka. Dokładnie, bo to zdecydowanie warto zobaczyć. Teraz warto zobaczyć najpierw na ten zespół, na swój zespół obecny, który już masz, chyba że budujesz go od początku, no to zastanowić się, dobra, no to kogo ja potrzebuję, bo to nie jest tak, że my budujemy sobie zespół deweloperski, czyli potrzebujemy programistów, QA-ów, może jeżeli mamy jakiś frontend, może jakichś frontendowców, no to weźmiemy wszystkich najlepszych w swojej działce. I teraz problem jest taki, że warto wziąć pod uwagę ich osobowość, tych ludzi, bo kiedy będziemy mieli ludzi o jednej takiej osobowości, czyli wszyscy będą zmuleni, tacy, którym dasz klawiaturę, zamknąć w piwnicy, wyciągnąć za miesiąc, no to jako zespół to w ogóle nie zadziała. Nie? Muszą być te różne osobowości, nawet w ramach jednej roli,
Czyli jeżeli mamy jednego dewelopera, który lubi analizy, mamy jednego dewelopera, który lubi tam nowe rzeczy tworzyć, wymyślać i mamy dewelopera, który jest najbardziej mu zależy na terminach, no to jest super, to już jako zespół dużo więcej zrobimy. I mówiliśmy o tych systemach profilowych. Nie? Ja używam cały czas Web Dynamics, tutaj też podlinkujemy i to właśnie fajnie mieć taki obraz tyłu głowy, dobra, co my potrzebujemy. Nie? Czyli tak krótko przypominając, to jeżeli mamy 8 różnych profili osobowości, które są rozłożone na polu kwadratu, no to byśmy chcieli mieć z różnych, przynajmniej 3 osoby z różnych miejsc, że jeżeli to by był taki, ten kwadrat to był blat stołu, to jakże postawimy go gdzieś tam. Jeżeli będziemy mieli tylko tutaj jeden profil ludzi, no to wszystko się wywali. Według mnie to jest taki zespół dysfunkcyjny. I teraz, kiedy mamy to już z tyłu głowy i podchodzimy do tego, do zatrudniania ludzi, to właśnie co mówiłeś, czyli w ogóle zbadanie oczekiwań. To jest coś, co jest dość nietypowe, bo ja na przykład wychodzę z założenia, że kiedy mój zespół to jest moja firma, no to rekrutację robię ja. Ja szukam tych ludzi, ja z nimi rozmawiam na początku i to już nie ma sensu się tutaj zlecać tego HR-om, no bo to ty musisz mieć tą pewność, że jak pogadasz sobie z człowiekiem, który chciałby dołączyć do twojego zespołu, no to czy ty jesteś w stanie właśnie spełnić jego oczekiwania? Czyli pierwsze pytanie właśnie, dobra, jakie są twoje oczekiwania, jakie, nie finansowe i tak dalej, tylko oczekiwania pod kątem pracy, jakie jest twoje idealne miejsce pracy. I wtedy taki człowiek mówi, no, że ja bym chciał to, bym się chciał rozwijać w takim obszarze, zależy mi na tym. No i teraz ty musisz wiedzieć i przekalkulować, czy w twoim zespole jest to możliwe, czy nie. Jeżeli nie jest to możliwe, to od razu dziękuję takiemu kandydatowi. Ewentualnie, jeżeli są różne procesy rekrutacyjne w różnych zespołach, które mają różną kulturę, no to wtedy można takiego człowieka na przykład przekazać komuś kontakt do niego na zasadzie słuchaj, u mnie tego nie ma, ale w innym zespole tutaj jest, to sobie pogadaj z tym liderem i zobaczcie, czy pasujecie do siebie. Nie, nie ma sensu tutaj mostów palić w żadnym wypadku, ale to musi być właśnie takie świadome, że mogę spełnić oczekiwania tego człowieka? No to super. To znaczy, że wtedy jest sens w ogóle dalej rozmawiać. Nie? Czyli mamy pierwszy krok. I teraz zacznijmy sobie wymieniać właśnie te kroki rekrutacji, bo chcemy zatrudniać powoli, żeby się uświadamiać i siebie, i tego człowieka, że po pierwsze on jest w dobrym miejscu, a po drugie, że my rozmawiamy z odpowiednią osobą na to stanowisko, na które rekrutujemy danego człowieka. Czyli po tym, jak już wiemy, że my spełnimy jego oczekiwania, on ma już automatycznie większą motywację, kiedy ma to potwierdzone, że wszystko, czego on chce, tu dostanie, no to wtedy warto się spotkać w trochę szerszym gronie, na przykład właśnie nie tylko właśnie nie tylko samym z liderem, samym sobą, ale też właśnie z menadżerem, z HR-ami, żeby porozmawiać szerzej o firmie, nie? Porozmawiać o tym, co robimy, zwłaszcza jeżeli firma jest nieznana. Czyli tak jak my, EMAG w Polsce, to co to, jakiś magazyn to tam robi, a na przykład w Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, no to właściwie każdy wie, no bo każdy robi tam zakupy. To jest tak jak trochę Allegro w Polsce, ale w Polsce o tym ludzie nie muszą wiedzieć. I to jest też jak najbardziej okej, więc warto wtedy pokazać i rozszerzyć tutaj ten obraz całości i benefitów, czym my robimy, czym my się zajmujemy, żeby ktoś miał już taki właśnie obraz, że to jest naprawdę sensowne i fajne i tu się czegoś nauczę. Nie dość, że spełnią moje oczekiwania, no to jeszcze dadzą mi duże pole właśnie do rozwoju, do nauki, czy czego ten człowiek oczekuje. Czyli mamy już drugi etap naszego procesu. To jeszcze dodam, że też oczywiście nie chodzi o to, żeby koloryzować, bo może się okazać, że właśnie na tym etapie ta osoba stwierdzi, że nie chce pracować. To też jest okej. Najtaniej i najkorzystniej jest, jeżeli na etapie rekrutacji ten kandydat się zorientuje, że nie chce u nas pracować, albo my się zorientujemy, że nie chcemy, żeby u nas pracował. Każdy późniejszy etap to są dodatkowe koszty i dodatkowe problemy. No to słuchajcie, to dla przypomnienia podlinkujemy też moje ogłoszenia o pracę, gdzie jeszcze na etapie w ogóle przed rozmową z kandydatem, już w samym ogłoszeniu, ja wypunktowałem wszystko, co jest najgorsze u nas. I właśnie to jest bardzo fajna praktyka, która już filtruje nawet przed tą rozmową, czyli ktoś już się zapoznał z tym i wie, że to, co jest tutaj nie okej, albo jest nie takie, albo w ogóle tutaj jeszcze nie działa, albo kuleje, albo cokolwiek jest nie tak, wyłożone na stół wszystkie karty, te najgorsze zwłaszcza. I wtedy, jeżeli on jest z tym ok, no to super, to możemy rozmawiać dalej, więc zdecydowanie nawet to powinno być jeszcze szybciej, co mówisz, nie?
Dobra, ale załóżmy, jesteśmy już po tej rozmowie z menadżerem, z HR-ami, już ten człowiek nie dość, że mówię, jest już zadbany, bo wie, że to, czego chce, dostanie, ma rozszerzoną ofertę, jeszcze więcej, bo jest dużo więcej rzeczy fajnych dookoła, no to wtedy przechodzimy do kwestii testów. No i teraz jesteśmy w IT, więc często to jest tak, że wysyła się na przykład jakieś zadanie, napisz mi tutaj kawałek kodu, no, albo rozwiąż jakiś problem, albo robi się jakieś pair codingi na zasadzie, dobra, to dzwoń się tutaj z naszym deweloperem i razem sobie przez tam 15 minut, pół godziny pogodujecie, on zobaczy jak kodujesz i zobaczymy, czy to się do czegoś nadaje. Jedno i drugie podejście moim zdaniem jest złe. Dlaczego? Bo przy pierwszym podejściu tracimy czas tego człowieka. Wyobraźcie sobie, że jest specjalista, deweloper, języka obojętnie jakiego, takiego jakiego potrzebujesz. No i ma pracę, która nie do końca mu pasuje, chciałby ją zmienić, ale no ma tą pracę, więc ten swój czas tam poświęca, średnio te 8 godzin dziennie. Do tego no ma swoje życie jakieś i zaczynając się rozglądać, szuka różnych możliwości i z reguły rozmawia z kilkoma firmami naraz. Więc jeżeli teraz od każdej dostanie zadanie, nad którym masz spędzić cały dzień albo co najmniej kilka godzin, no to już z automatu po prostu mu ręce opadają i niekoniecznie. Jeżeli w tą stronę idziecie, no to jeżeli te dwa pierwsze etapy były ok, no to jest jakaś szansa, że dobra, stwierdzi, no to na tyle sensownie się z Wami rozmawiało, że dobra, poświęcę ten czas, ale to nie jest dobre, bo można to zrobić dużo lepiej. A w drugim przypadku problem polega na tym, że człowiek będzie zestresowany, no bo wie, że jest w trybie rekrutacji, czyli już jakby ten zmiany pracy, więc wszystkie zmiany są z założenia stresujące. I teraz ma usiąść, programować na żywo z człowiekiem, którego nie zna, który zakłada, że jest dużo lepszy, dużo bardziej doświadczony od niego samego, no to stres go zżera. I nawet jeżeli jest dobrym programistą, a jeszcze jeżeli to jest typ osobowości taki, który właśnie musi przeanalizować, przemyśleć, no to w te 15 minut czy pół godziny to możecie zrobić mu co najwyżej krzywdę, żeby usiąść do tego live codingu. I to też nie ma sensu. I my doszliśmy do tego metodami prób i błędów, że my wysyłamy pull request, czyli code review, czyli część procesu deweloperskiego. Przygotowaliśmy kilka klas, takich, gdzie człowiek nie potrzebuje, nie wiadomo jakiego kontekstu, opisu, żeby zrozumieć, dobra, co jest z czym, tylko to jest dosłownie kilka prostych plików do przejrzenia i do skomentowania. I my tam zawarliśmy różne takie haki, różne takie właśnie smaczki i językowe, i architektoniczne, i pod względem różnych obszarów, które nas interesują w firmie, takiej umiejętności wyłapania takich rzeczy w procesie code review, który jest kluczowy u nas. I jeżeli ten człowiek sobie to opisze, no to wiadomo już, z kim mamy do czynienia. Czy on widzi problemy, które widać tak naprawdę każdy deweloper na poziomie, którego szukamy. Już to widzi, chyba że szukamy juniora, no to jest inna sprawa, to się nie nadaje. Ale jeżeli szukamy kogoś, nie wiem, mida czy seniora, no to jest świetne narzędzie do tego, żeby sprawdzić i przede wszystkim zajmuje mało czasu. Bo ktoś do tego usiądzie, ma 7 plików, które są krótkie, przeleci, wypunktuje co trzeba i załatwione. Nie musi też tracić czasu na pisanie, ustawianie środowiska, czy kombinowania, jak to teraz komuś przekazać i tak dalej. Można użyć darmowych narzędzi do tego, jak Bitbucket, który udostępnia tam do kilku użytkowników za darmo, więc można to jak najbardziej zrobić i jest to świetne rozwiązanie. A do tego my wykorzystujemy też, wysyłamy takim użytkownikowi kilka pytań przy użyciu Google Forma. Czyli również darmowego narzędzia, więc nie trzeba za to płacić, nie trzeba płacić agencjom jakimś za pośrednictwo, czy kupować jakichś bardzo drogich narzędzi. Można użyć darmowych i to działa super. I w tym Google Formie jest jakby taki test dwuetapowy. Z jednej strony to jest code review i jest ten pull request, ten kod do skomentowania, a z drugiej strony to są właśnie pytania. Jest tam 6 pytań takich technicznych, które nas interesują. I to jest też taka dobra forma, że masz 6-7 pytań, nie więcej, na przykład z jakimiś przykładami kodu i na zasadzie, dobra, a czemu to jest tak, a nie inaczej, żeby ktoś miał okazję się rozpisać i wtedy żebyś miał okazję zobaczyć, czy on zna odpowiedzi na te pytania przede wszystkim. Możesz dać też takie pytania. My mamy takie jedno pytanie bezczelne. Jak kiedyś będziecie rekrutować się do nas na stanowisko programisty, to zobaczycie, jest pytanie takie bezczelne, że większość ludzi po prostu nie ma bladego pojęcia, o co nam chodzi. Ale są osoby,
które są w stanie na nie odpowiedzieć. I to jest też właśnie fajne, żebyś miał okazję zbadać różne takie aspekty tymi pytaniami i żeby ich było mało. Bo tak przejście całego tego protestu, nazwijmy to, czyli zrobienie code review i odpowiedzenie na te pytania, to jest maks pół godziny. Przerwie. Można zrobić jedno, można zrobić drugie i to, co my robimy i to, co też Tobie polecamy, to kiedy dajesz takie właśnie zadania osobie na rekrutacji, to nigdy nie narzucaj terminów. Zapytaj się tego człowieka, dobra, słuchaj, to wygląda tak, mniej więcej średnio ludziom zajmuje to tyle czasu, ile czasu Ty potrzebujesz? Na kiedy to No tak nie, bo tak to się zasugeruje, wiesz, odpowiedzią, to lepiej powiedzieć. No dobrze, masz rację, żeby nawet nie mówić ile czasu, tylko po prostu na kiedy on to zrobi. Niech sobie zobaczy zadanie i powie, ile mu czasu to zajmie. Tak, żeby to był jego termin, bo wtedy macie kolejną informację zwrotną na zasadzie, czy terminów, o których mówi, dotrzymuje. To jest też bezcenne. I wtedy macie, zobacz, dwa proste narzędzia, szybkie. Ta informacja zwrotna jest szybka. Do tego umożliwia Wam to danie feedbacku zwrotnego. Czyli jeżeli na przykład człowiek jest ok i wszystko się zgadza, wszystko pasuje, wyłapał co tam trzeba, odpowiedzi Was satysfakcjonują, no to zapraszacie go dalej do procesu, a jeżeli nie, to macie szansę i coś podobno wielu ludzi tego nie robi. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, że wielu ludzi nie daje zwrotnego feedbacku kandydatom, których odrzucają. To się jeszcze zdarza w naszej branży. A to jest bardzo złe, no bo ten człowiek ma szansę tak naprawdę dowiedzieć się, czego nie umie, douczyć się, wrócić za rok, 2, 3 z rozszerzoną wiedzą i wtedy może się okazać, że się już nada i wszystko będzie super. Czyli jedna i druga forma, czyli pull request, no to siłą rzeczy jest komunikacja dwustronna, więc taki człowiek pisze swoje komentarze, a na te komentarze Wy możecie odpisać, że to jest super, to jest dobre, a tu nie zauważyłeś tego, a tu nie zauważyłeś tego. I to jest bomba. W Google Formsie masz opcję ocen. Czyli na przykład na każde pytanie możesz ustawić punktację, ustawić te punkty i dodać do tego komentarz i taki feedback wysłać temu człowiekowi. I to jest za darmo. Wystarczy poświęcić trochę czasu raz, żeby usiąść, zastanowić się, jakie te pytania tam dać, wrzucić do tego Google Formsa i później macie już tylko gotowe, wysyłacie kolejnym kandydatom. I dla nich to jest super, bo to jest szybkie. Nie jest to żadna męczarnia na zasadzie, dobra, to teraz będę klepał kod przez tydzień, czy jakaś taka bardzo sytuacja stresująca. I teraz, jeżeli ktoś jest super, to przechodzi do kolejnego etapu, czyli jesteśmy już po rozmowie z liderem, jesteśmy po rozmowie z HR-ami, z managementem, mamy zrobiony test, właściwie 2, czyli od strony kodu, od strony wiedzy, czyli patrzcie, już mamy 5 etapów, czyli zatrudniamy bardzo powoli. I mamy etap 6, który jest kluczowy i o który też wiele osób nie dba, niestety, czyli to jest spotkanie z zespołem. Trzeba tego człowieka, jeżeli jest ok od strony lidera, od Twojej strony, jeżeli ten człowiek jest ok, to nie znaczy, że dla Twojego zespołu on też będzie ok. Bo może on przyjdzie i się okaże, że po takim spotkaniu półgodzinnej czy tam godzinnej rozmowie z zespołem, po pierwsze się okaże, że w ogóle nie ma o czym z nim gadać. Do tego nie da się z nim gadać, bo Tobie się wydaje spoko, ale dla zespołu to w ogóle się nie pasuje i jakiś taki kwas, wiecie, jest czasem tak, że widzisz człowieka i że nie będziemy razem współpracować. I to jest istotne, no bo koniec końców to jest nasza firma, nasz zespół to jest nasza firma, więc my chcemy czuć się tutaj dobrze, robić fajne rzeczy i być zespołem, więc głos tutaj zespołu jest tak naprawdę decydujący, czy tego człowieka zatrudniamy, czy nie zatrudniamy. I każdego członka tego zespołu właśnie jest osobna, a nie tylko, że Tobie się wydaje, że będzie ok, to wprowadzisz go do zespołu, zespół się z nim nie dogada, z automatu po prostu się nie polubią od pierwszego wejrzenia i tak naprawdę będziesz miał bardzo duży problem później w wdrożeniu tego człowieka i ze sprawieniu tak, żeby to jakoś funkcjonowało, a po co Ci to? Tak, to mi się kojarzy trochę tak jak w podstawówce jakiś nowy uczeń przychodził, pani tutaj mówiła, no to jest tutaj Jaś, będzie waszym kolegą, siadaj Jasiu w ławeczce i tyle. Najlepiej, żeby ten zespół miał kontakt z tą osobą. Czasami jest tak, że już nawet w rozmowach technicznych nawet można zaangażować, nie wiem, seniorów na przykład, czy żeby też przepytali kandydata technicznie. No i to już nawiązuje taką nić kontaktu wtedy z tą osobą. No tak, bo ludzie zaczynają się znać i wtedy to się zaczyna sklejać. I jak się sklei, no to też Wy macie potwierdzenie, że tutaj wszystko się zgadza i to wszystko pasuje. Zespół się lubi, człowiek ma wiedzę, łapie to, co powinien złapać, on
nie zmusiliście go do zmarnowania naprawdę bardzo dużej ilości czasu na to, zapewniliście go też, że tak, to jest warto tutaj z nami rozmawiać i też zobaczył cały ten ogląd tego wszystkiego. Czyli patrzcie, jest 6 kroków do takiej sensownej rekrutacji. Możecie to również, jeżeli chcecie, jeszcze bardziej rozszerzyć, ale chodzi o to, żeby te kroki były po prostu tak ułożone, żeby naprawdę ciężko było się prześliznąć. I nie ma tutaj się co spieszyć, gdzie to jest jednak ciekawe, bo z jednej strony mówię, dobra, zatrudniaj powoli i to może Wam się wydać, dobra, no to jest 6 tych spotkań, to trzeba ustawić, to trwa długo. Nie, to nie trwa długo. Ja ostatnie 2 rekrutacje, jedną zamknąłem w tydzień, drugą w 1,5 tygodnia, całą od początku, od znalezienia od pierwszej rozmowy z kandydatem do właściwie podpisania umowy, przedstawienia warunków, zaakceptowania tych warunków. I to się da zrobić szybko, czasowo, ale jest to właśnie ten wieloetapowy. Tylko musicie się zaangażować. Paweł tutaj w poniedziałek od rana załatwiał, ustawiał spotkania, kontaktował się z kandydatem. Z jednym kandydatem chyba się nawet na kosza umówiłeś, żeby pogadać, więc to jednak ta aktywność lidera tutaj bardzo pomaga. A to jest w ogóle super przykład, bo zobaczcie, jeżeli macie człowieka, który ma taki potencjał, już widać, że jest w nim duży potencjał, no to dobrze mieć właśnie ludzi w zespole, o których będziecie wiedzieć, że jesteście w stanie zadbać. No i teraz jeżeli na przykład w trakcie rozmowy wychodzi, że on lubi na przykład robić coś, a Wy i tak musicie pogadać i tak dobrze się spotkać, no to spotkajcie się w miejscu, gdzie możecie porobić różne fajne rzeczy razem, bo czemu nie? I to jest w ogóle super, bo wtedy ta relacja jest dużo lepsza, dużo fajniejsza. Dobra, powiedziałeś, żeby zatrudniać powoli, czyli hire slow. No i teraz ta druga część, fire fast. Już wiemy, że w naszych warunkach nie można fire fast, bo musimy chociażby mieć jakieś uzasadnienie, jakąś przyczynę do zwolnienia i to trwa. No i to też jest coś takiego, że jednak ciężko podjąć decyzję o zwolnieniu kogoś. Raczej zawsze znajdujemy jakieś uzasadnienia, a nie, no jednak nie jest tak źle, staramy się to od siebie odsunąć. No więc jak to jest z tym szybkim zwalnianiem? Tak, no to przede wszystkim musicie sobie zdawać sprawę z innej rzeczy, to zawsze będzie trudne. Zwalnianie to jest chyba najtrudniejszy temat w pracy lidera, tak może nie od strony praktycznej, ale od strony takiej emocjonalnej. Tego, jak my się później potem czujemy w trakcie i po takiej sytuacji, więc tutaj no takie sytuacje, wiecie, takie sytuacje zawsze będą, że no, kogoś będzie trzeba zwolnić z różnych powodów. No i te powody też są różne i takie najtrudniejsze sytuacje to są wtedy, kiedy Ty masz wrażenie, że właśnie ten pracownik jest ok, jest fajny, ale Wasze drogi się rozjeżdżają. To jest bardzo trudna sytuacja, kiedy Ty właśnie rozmawiasz z takim człowiekiem, że dowiadujesz się w trakcie kolejnych one-on-one'ów, że no, on chce coś innego, wy chcecie coś innego, ale teraz z drugiej strony on robi swoją robotę, robi ją dobrze, robi ją sprawnie, zespół go lubi i tak naprawdę jest sytuacja, która zaczyna Ci się rozjeżdżać, nie? I w tym momencie zdecydowanie lepiej dać takiemu człowiekowi odejść, niż go trzymać na siłę, bo z każdym takim dniem, kiedy na przykład ten człowiek już tak naprawdę myślami jest zupełnie gdzie indziej, to, co robi do tej pory, tak naprawdę już nie sprawia mu przyjemności, ale zaczyna go wkurzać. On zaczyna generować bardzo toksyczną atmosferę, więc musicie w tym stwierdzeniu właśnie, żeby zwalniać szybko, chodzi o to, żeby możliwie jak najszybciej po prostu ucinać też relacje takiego człowieka, który chce odejść, ucinać z firmą. Czy nie trzymać po prostu na siłę. W żadnym wypadku. Powiem Wam historię z jednej firmy, kiedy sam trochę na siłę siedziałem, trochę też to było takie właśnie trzymanie się na siłę, ale tam sytuacja była bardzo toksyczna. Bo sytuacja, kiedy wstajesz rano z łóżka i myślisz sobie, kurczę, znowu muszę iść do tej paskudnej roboty, to już jest sygnał na to, że to już jest źle, nie? A siedzenie w czymś takim pół roku, to już jest tragedia. Zarówno dla Ciebie, jak i dla zespołu. Dla wszystkich dookoła. Dla wszystkich dookoła. Dlatego Ty jako lider musisz być bardzo wyczulony na takie sytuacje, kiedy zaczynacie się rozjeżdżać. Kiedy czas pogadać z tym człowiekiem, dobra, no, jakby wrócić to jest taki powrót do korzeni, czyli powrót do tego pierwszego punktu, tego etapu rekrutacji. Czy my dalej jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania tego człowieka? Czy dalej jesteśmy na tej samej stronie i jedziemy w tym samym kierunku? Bo jeżeli nie, no to już trzeba zacząć rozmawiać, no dobra,
Czy możemy na przykład, nie wiem, dać temu człowiekowi, może zmienić stanowisko, może zmienić zespół wewnątrz organizacji. Tutaj właśnie świetnie wracamy też do początku, do tego stwierdzenia, czy my będziemy go żałować, czy to będzie problem dla organizacji, bo jeżeli tak, może warto tego człowieka przesunąć do innego zespołu, który akurat na przykład ma miejsce, ma możliwości, a tam akurat się spełni, bo go zaczynają kręcić tematy, których nie ma u Ciebie, ale są gdzie indziej. Bo o tym się nie myśli, bo kiedy patrzymy na zasadzie, nie, no dobra, siedź u nas, jedziemy w tym kołowrotku z dnia na dzień, a to jest błąd. To jest duży błąd i trzeba właśnie patrzeć na zasadzie takiej, że jeżeli już się zaczyna to rozjeżdżać, no to trzeba porozmawiać poważnie. I wtedy ta relacja biznesowa na zasadzie takiego partnerstwa biznesowego, że mój zespół to moja firma i jesteśmy nie szef-pracownik, ale partner w biznesie, który ciągnie to wszystko do przodu, to taka relacja jest trochę prostsza, bo wtedy jest na zasadzie, dobra, zmienia nam się perspektywa, rozjeżdżamy się, no to nie będziemy ciągnąć biznesu razem. Jakby w każdej firmie, jakby to była Twoja firma faktycznie, no to byś nie miał żadnej wątpliwości. Byście się pożegnali, przybili sobie piątkę, każdy by poszedł w swoją stronę i super. A jednak kiedy siedzimy w zespole, siedzimy w firmie, no to z jakiegoś powodu, nie bliżej nieznanego, no jednak działa to odwrotnie. Czyli na zasadzie, nie, no siedź, tutaj będzie dobrze i też się próbuje zagłaskać takiego człowieka, co też ma złe konsekwencje. Nie? No, dłuższą metę tak. To jest jeden z takich trudnych przypadków, chyba najtrudniejszych. No to też się zdarzają sytuacje, te, o których mówię, dlaczego nie lubię tych papierów i podkładek, czyli tak zwane pasożyty. Ktoś, kto się do pracy nie nadaje, ale robi jako tako swoje i nie daje się zwolnić i sam nie chce odejść. No bo to jest wysiłek Twój jako menedżera, żeby jednak udowodnić mu, że nie robi tej roboty dobrze. No tak, ale nawet kiedy mu udowadniasz, pokazujesz, no to ludzie są różni. I są takie sytuacje, kiedy naprawdę trzeba się nad tym namęczyć i napracować. To prawda. To nie jest łatwe. Ale dlatego też chociażby właśnie przyjrzenie się tym kryteriom oceny, czy tym takim korporacyjnym, czy Twoim własnym, pozwala w jakiś lepszy sposób jednak mieć takie jednoznaczne reguły. Co to znaczy, że robisz dobrą robotę, co to znaczy, że robisz złą robotę. Jeżeli to nie jest jednoznaczne, nawet dla Ciebie, no to może dla tego pracownika też nie jest jednoznaczne. Może jemu się wydaje, że robi wszystko dobrze, Tobie się wydaje, że robi źle, no to dlaczego? Coś trzeba zrobić, żeby to było jednoznaczne. Dokładnie, wtedy znowu wracamy do tego learning planu, także to jest fajne narzędzie, bo Wam pomoże przede wszystkim mierzyć, nie? Miesiąc po miesiącu, krok po kroku, jak to wygląda, i wtedy po prostu czarno na białym widać, no tak jest, więc tacy ludzie się po prostu zdarzają i życzymy Wam, abyście mieli ich jak najmniej, albo wcale, abyście nie musieli doświadczać sytuacji takiego pasożyta, który się do Was przyklei. No i trzeci, ostatni taki trudny przypadek, gdzie musicie być bardzo wyczuleni i zwalniać bardzo szybko, to są ci tacy wygadani seniorzy, czyli seniorzy, którzy seniorów udają, mają ego po prostu wywalone tak, że tam się kończy 5 pięter wyżej, dużo mówią, u nich jest ten problem, że często mądrze mówią, ale nie idą jakby w parze, nie idą efekty. Czyli dużo gada, mało robi. Jak taka krowa po prostu, że krowa co dużo muczy, mało mleka daje. I to jest też sytuacja, kiedy takiego człowieka musicie odciąć bardzo szybko, bo po pierwsze on bardzo zmęczy cały zespół momentalnie, bo będzie dużo gadał, będzie dużo marudził, będzie tutaj narzekał, że to w ogóle, kto wam to tak i wiecie i tak dalej, więc to będzie człowiek, który będzie generował toksyczną atmosferę. Jeżeli nie dostarcza, jeżeli jest seniorem, który nie dostarcza efektów, to ewidentnie coś jest nie tak. A jeżeli jeszcze wchodzicie na LinkedIna i na przykład nie sprawdziliście tego wcześniej, co też warto sprawdzić na poziomie rekrutacji, i widzicie, że ten człowiek zmieniał firmę co pół roku i tak robi od kilku lat, bo jakimś przypadkiem z nikim nie może się dogadać, no to też powinno Ci już zasugerować, że jeżeli zatrudniłeś takiego człowieka i jest to ten typ, który właśnie dużo gada, ale jednocześnie nic nie robi, to takich ludzi powinien się pozbyć po prostu jak najszybciej. Nawet jeżeli ma jeszcze jakieś, nie wiem, urlopy czy jakieś zobowiązania, po prostu weź to wszystko na siebie, ty zrób to za niego, a po prostu pozbądź się go jak najszybciej. To w sumie nie mam żadnego mądrego komentarza. Tak, możemy zakończyć. To, co jest istotne, jak podsumowując, to spraw przede wszystkim, żeby ta Wasza relacja to była taka fajna relacja biznesowa, żebyś wiedział, czy Ty będziesz żałował tego człowieka, czy będzie to problem, kiedy on odejdzie, czy nie będzie problem, kiedy on odejdzie. I
stara się właśnie ustawiać tą relację w taki sposób, że rozmawiajcie o tym otwarcie. Jeżeli widzicie, że wasze drogi się rozjeżdżają, to rozmawiajcie o tym otwarcie na zasadzie, słuchaj, no to może warto poszukać gdzieś indziej, może mamy inny zespół, a jeżeli wiesz, że nie masz, no to też warto porozmawiać o tym, dobra, no to może czas zmienić firmę, no bo to my już nie jesteśmy w stanie spełnić twoich oczekiwań i super, pracowało się super, leć dalej, piona i tyle. No właśnie, podsumujmy ten odcinek. Rozmawialiśmy o tym, żeby dobrze się przyłożyć do zatrudniania ludzi, żeby robić to powoli, ale nie powoli w kwestii, żeby to zajmowało dużo czasu, tylko żeby zrobić to dogłębnie, naprawdę się temu poświęcić, a nie brać wszystkich jak leci. A z drugiej strony też, żeby patrzeć na tych ludzi, których mamy i żeby czasami właśnie zwalniać szybko, ale też nie szybko w sensie bez przemyślenia, bez jakiejś refleksji głębszej, tylko właśnie bardziej, żeby lepiej się przyjrzeć temu, czemu niektóre osoby po prostu do nas nie pasują. Dokładnie tak. A jeżeli mieliście swoje przemyślenia po tym odcinku, bądź doświadczyliście różnych sytuacji związanych czy z zatrudnianiem, czy ze zwalnianiem pracowników, to podzielcie się też w komentarzach. Dajcie nam znać, jak to u Was wygląda z Waszego doświadczenia. Takich historii mamy sporo i na pewno z czasem będziemy o nich mówić coraz więcej, ponieważ to jest wiedza, która się przydaje i dobrze się dzielić i uczyć na błędach innych. To tyle na dziś, także życzymy Wam świetnego tygodnia i widzimy się już za tydzień we wtorek, 8:00 na Waszym mailu. Cześć! Cześć!